Cześć Kuba, co to za samochód? BMW E30. Świetnie, wspaniale, dziękuję za wspaniały wywiad. Widzimy się następnym razem, cześć. Dziękuję również. Co to jest za projekt? To jest projekt? Można mówić o czymś takim jak projekt, czy nie lubisz tego sformułowania? Chyba jak zaczynałem zabawę z tym samochodem, to nie było czegoś takiego jak projekt. No, nikt tego tak nie nazywał. Wtedy, czy już trochę lat temu, po prostu, nie wiem, remontowało się te samochody, budowało. Nikt tego nie nazywał projektami. Myślę, że to jest coś, taka nowa nazwa, tak mi się przynajmniej wydaje, że jest to coś, co jest używane dzisiaj albo ostatnie, może 10 lat, no tak mi się wydaje. Coś jak nowomoda i coraz częściej nawet samochody, które mają włożone części za 500 zł są nazywane projektami. Tutaj mamy do czynienia z czymś, co można by nazwać odbudową, bo to jest, czy to jest BMW M3 DTM, czy to jest coś, co powstało Nie, na bazie? to jest coś, co powstało na bazie. Jak widać, jest to bazowo było to BMW E30 320i, a drugim samochodem, który służył mi, który nie mógł być zarejestrowany, było BMW 320IS, czyli tak zwane włoskie M3. I z tych dwóch samochodów powstał ten jeden, czyli jest to tak jak równolegle ze względu na przepisy BMW na włoski rynek ze względu na pojemność miało to taki sam silnik o trochę niższej pojemności z prawie identyczną mocą i z tym pakietem, który tutaj widać, czyli od mniej więcej połowy samochód wygląda troszeczkę inaczej jak zwykłe BMW E30. Natomiast wszystko jest utrzymane w kanonie DTM albo nawet 1:1 na podstawie tego, tak, co... zanim BMW E30 M3 wiodło prym na torach wyścigowych w Niemczech, jeździły trochę wcześniej auta, które były przygotowane do serii wyścigów DTM, ale nie były to karoserie, które wyglądają jak te, które są dość znane i często pokazywane w internecie jako BMW E30 M3, a potem następne jako Evo, czyli już następne generacje tego M3. Tak wyglądały BMW, które ścigały się trochę wcześniej, przed erą karoserii E30 M3. To był świadomy wybór, żeby właśnie w te miejsca celować i podyktowane tym, że właśnie to Ci się najbardziej podobało, czy to było dostępne? Nie, myślę, że wyprzedzę trochę to, o co zamierzasz mnie zapytać. W sumie już zapytałeś, ale no, był to oczywiście budżet, który wtedy dysponowałem. Na pewno nie było mnie stać, było ciężko dostępne i nie było mnie stać na oryginalne BMW M3, które było wtedy kosmicznie drogie, a dzisiaj jest, nie wiem jak to nazwać, wtedy było kosmicznie drogie, a dzisiaj jest, nie wiem, poza pewnie zasięgiem w ogóle wielu budżetów. Więc... Nawet nie tylko pewnie o pieniądze tutaj chodzi, ale w ogóle dostępność. Dostępność na pewno też, ale pieniądze też są. Tutaj zostały zużyte spożytkowane ogromne środki na budowę tego samochodu, a co dopiero próba budowy, na pewno są osoby, które mogą sobie na to pozwolić, a ja jak zaczynałem ten samochód, miałem 20 lat, no to mój budżet był bardzo mocno ograniczony i rozwijałem go w miarę możliwości finansowych. No to mam lat dziś tyle, ile mam, a auto dalej robię i dalej znajduję rzeczy, które znowu staram się udoskonalić lub poprawić. Zawsze jest coś do zrobienia, poza tym... Zawsze. Poza tym, że to jest auto, które nie tylko stoi, ale też co pokażemy pewnie już w tej przebitce. Cały czas jeździ i to nie ma lekko z Tobą. Nie, jest auto używane, co prawda rzadko, ale jeśli już nim jeżdżę, to staram się jeździć nim tak, jak przystało jeździć tym samochodem.
Czyli nie po bułki do sklepu i nie do kościoła, do którego nie chodzę. Czyli do tego, do czego zostało to auto stworzone. Tak. Zadawać szyk i straszyć ludzi dźwiękiem i interesować wyglądem, bo na pewno wzbudza zainteresowanie. Tak, no, na pewno tak. I o dziwo często są to też nawet młodsze osoby, które może przez rodziców zostały jakoś zaszczepione tą taką starszą motoryzacją, to rzeczywiście zwracają uwagę na ten samochód. To prawda. Na co Ty najbardziej zwracałeś uwagę na samym początku, że właśnie wybrałeś E30? To była miłość od pierwszego wejrzenia, czy zastanawiam się nad początkiem? Jak to się zaczęło? Pierwszym samochodem, jaki miałem, był Maluch. Potem budżet był odrobinę większy. Chciałem mieć auto, którym mogłem jednocześnie jeździć i coś porobić sobie przy nim i postawiłem na Daewoo Lanos. Był to mój samochód po Maluchu, taki do jeżdżenia na co dzień, którym dojeżdżałem do szkoły. Jednocześnie chciałem się trochę tym bawić, więc postawiłem na 1.5 16-zaworowy silnik i rzeczywiście nawet zostało auto lekko, można powiedzieć, podrasowane, lekko przerobione i wystartowałem w nim w serii wyścigów SSS.org wtedy. No, było stowarzyszenie sprintu samochodowego, wtedy się to nazywało tak, to były wyścigi na 1/4 mili. I tym Lanosem wystartowałem w tych wyścigach. Rzeczywiście auto było całkiem szybkie jak na tamten czas. Udało mi się nim wykręcić czas 16,66 dokładnie. Ciężko mi powiedzieć, jaką moc generowało. Seryjnie to auto miało 100 koni chyba, równe 100 koni mechanicznych. Myślę, że zakręciliśmy się wokół 130 koni, 130 kilku koni po tych modyfikacjach, które zostały przeprowadzone. Potem udało mi się po Lanosie kupić sobie BMW E36 325i. W sedanie. No było to rocznikowo, cofnąłem się rzeczywiście, bo Lanos był nowszym samochodem, no ale BMW miało wszystko. Miałem wtedy dwustrefową klimatyzację, dach otwierany, elektrykę w przednich i tylnych drzwiach, komputer, ten rozbudowany komputer pokładowy, w którym można było nawet wpisać kod do odpalania silnika. Pociąg będzie jechał? Tak. Tak więc było to BMW E36, które myślę, że wtedy było moim marzeniem. No ja miałem 20 lat, jak udało mi się uzbierać pieniądze na ten samochód. Był to silnik 2,5 litra, czyli to był ten 325i M50 B25, 192-konny silnik. No rzeczywiście auto było bardzo, bardzo szybkie. O dziwo miało oryginalnie założony ograniczony szperę tak zwaną, czyli dyferencjał z ograniczonym uślizgiem. I autem jeździło się świetnie. Był to genialny samochód, szczególnie dla młodego człowieka. Marzenie, ale kiedy już posiadałem ten samochód, moim marzeniem stało się BMW E30. Znowu zacząłem się cofać w tych wygląd tego auta, sylwetka, to było rzeczywiście takie marzenie. No, ludzie chcieli kupować sobie nowsze samochody, tak jak E36, E46, które było wtedy naprawdę nowym samochodem. Mój nie był taki stary, a E46 to było nowe, ale no, E30 było rzeczywiście takim marzeniem, które wtedy nie był to drogi samochód. Myślę, że był na pewno tańszy od E36, ale równało się to z kupieniem dwóch samochodów jednocześnie, czyli posiadanie BMW E36 do jeżdżenia na co dzień i E30 jako takiej zabawy.
którą chciałem się zająć. I wtedy nie umiem powiedzieć, czy było to po roku, czy po 2 latach posiadania tego BMW E36. Postanowiłem odłożyć znowu trochę pieniędzy i kupić BMW E30. Równocześnie z E36. Było to rzeczywiście 320 i z 2-litrowym silnikiem. No, ten silnik nie był żadnym super silnikiem, to auto nie było jakoś sprawne, było w miarę ok, miało tam 120, nie pamiętam, nawet 120 parę koni mechanicznych oryginalnie. Nic z tym silnikiem nie zrobiłem, silnik został z tego samochodu wymontowany, bo uważałem, że jest stanowczo za słaby, no ale budżet jaki był, taki był, a był mocno ograniczony. Postanowiłem poświęcić swoje BMW E36, na które wydałem kupę pieniędzy wtedy. Naprawdę był to drogi samochód. W 2001 czy w 2002 roku to było. Był to drogi samochód jak na osobę 20-letnią. Z auta wyciągnąłem silnik, skrzynię biegów, cały układ napędowy został wyciągnięty i zacząłem budowę tego auta, odrestaurowania go. Było wszystko rozebrane do gołej blachy, udało mi się znowu dozbierać trochę pieniędzy i kupić cały samochód. Cały samochód, z którego zostały wzięte, był w gorszym stanie, ale części, na których mi zależało, czyli ten pakiet BMW 320i, czyli tego włoskiego M3, został z tego auta zabrany i został przygotowany, aby mógł być założony do tego auta, które tutaj dzisiaj stoi. Silnik zacząłem przerabiać. Trwało to, co roku robiłem coś przy tym samochodzie. Jednocześnie miałem auto na co dzień i moja koncentracja byłem skupiony, skoncentrowany na budowaniu tego samochodu. Zawsze marzyła, na początku były wprowadzane te techniczne zmiany, czyli żeby przystosować ten silnik M50 B25 do tego pojazdu. No wtedy nie było to tak popularne jak dziś, więc trzeba było kombinować, jak zrobić, które poduszki silnika, które łapy silnika, o ile skrócić wał. No było to trochę zachodu, ale poświęciłem się temu w 100% i robiłem wszystko, żeby to miało ręce i nogi, żeby wyglądało to praktycznie seryjnie, żeby nie było widać, że jest to tak po prostu włożone, wepchnięte do środka i jakoś tam połączone, że jakoś jeździ, tylko chciałem, żeby to jak najbardziej wyglądało, jakby to było wszystko seryjnie zrobione w tym samochodzie. To jest Twoimi własnymi rękami zrobione. Tutaj też należy nadmienić, że to Ty sam tutaj brałeś udział i sam zajmujesz się też właśnie mechaniką i z tą pasją i umiejętnościami swoimi własnymi te auto było przerabiane, a nie było wysyłane do kolejnych. Nie, tak. Tylko Ty się wszystko tym zajmowałeś. Zgadza się. Jedyne rzeczy, które w tym aucie zostały zrobione nie moimi rękoma, to lakier, czyli malowanie samochodu, bo od razu jak mówię o lakierze, to pewnie byś mnie zapytał później, ale to nie jest okleina, to jest lakier, czyli każdy z tych pasów był na tym aucie malowany. Biały kolor, każdy pas osobno był malowany, a oklejone są oklejone to jest tylko napisy, czyli ten cały wizualny pakiet Wersteinera, to jest on naklejony, a cała reszta jest pomalowana. Wszystko jest malowane, nic nie jest tutaj oklejone, jest to lakier. I to było zrobione przez lakiernika i
Klatka bezpieczeństwa została włożona przez firmę, która zajmuje się budową aut wyścigowych, rajdowych i tam auto zostało zawiezione i oni tą klatkę budowali. Resztę całą zrobiłem ja sam. Łącznie z silnikiem, z zawieszeniem, ze wszystkim. I oprócz lakieru wszystko było twoimi rękami tak jest. spracowanymi zrobione. Dokładnie tak. Oczywiście no wtedy byłem znacznie młodszy, no, starzałem się. Razem z tym samochodem, no ponieważ nie zrobiłem go w rok ani w 2 lata, tylko zajmowało to wszystko czas. Przede wszystkim trzeba było zbierać pieniądze na to, odkładać i jednocześnie robić, no i rozwijać się też zawodowo. Więc samochód nabierał kształtów, tak jak trochę i ja. Zajmowałem się jednocześnie pracą, sportem, no i tym samochodem, no i moimi innymi samochodami, które zaczęły potem też się pojawiać. Tutaj na samochodzie ten numer boczny, przy którym teraz jesteśmy, nie jest bez znaczenia, ponieważ nie jest to żaden numer startowy, a rok mojego urodzenia, więc... Data produkcji. Data produkcji, tak, ale mojej. Jak już rozmawiamy o starzeniu się, emocjach, o miłości do motoryzacji, której nie można odmówić, a tym bardziej jeżeli już pokażemy resztę twojej kolekcji, ale na to sobie damy jeszcze czas, to czy zgodzi się z takim stwierdzeniem już z perspektywy czasu, że mając tą wiedzę, że to auto powstawało przez 20 ponad lat twoimi rękoma i jest niemalże jak członek rodziny, jest to bardziej satysfakcjonujące niż po prostu kupienie gotowego modelu takiego auta? Rzecz jasna. Nie miałbym żadnej chyba, może nie, że żadnej, ale na pewno nie cieszyłoby to tak, jak zerknąć. Oczywiście mało człowiek w dorosłym życiu ma dużo mniej czasu, żeby nawet się przejechać, czy pokazać się. Na czym stanęliśmy? Rozmawialiśmy o satysfakcji. Czy większa byłaby, żeby po prostu kupić, zapłacić, czy zrobić? No zrobić, na pewno zrobić. Jest to ogromna satysfakcja, ale też wyrzeczenia i no nieraz były irytacje i ogromne przekleństwa przy tym samochodzie. Nieraz mu się oberwało gdzieś tam w jakiś element młotkiem czy czymś innym, bo oczywiście no, temperament człowiek swój też ma i też potrafi się zdenerwować, jak coś nie idzie. Albo jak zrobiło się coś i przestaje to nagle działać z jakiegoś powodu, bo jest to już stary trup, tak między Bogiem a prawdą. Cieszy niesamowicie, ale też mieliśmy chwilę załamania i może lekkich przerw. Rozwodu nie było nigdy, ale przerwy były na pewno. Jakaś taka separacja chwilowa się pojawiła. Tak. Oczywiście, że tak i oczywiście ona była czasami też ze względu na to, że musiałem czymś innym się w danej chwili zająć i tylko ta irytacja pomagała w tej lekkiej przerwie i zajęcia się czymś innym, no ale po kilku tygodniach lub miesiącach ta miłość się odradzała, kilkukrotnie większa niż była wcześniej i z jeszcze większym sercem do tego podchodziłem. I wtedy pojawiały się jakieś nowe pomysły, nowe rozwiązania techniczne, więc rzeczywiście no auto jest budowane przez te 20 lat do dnia dzisiejszego. Codziennie, może nie codziennie, ale codziennie człowiek o tym chociaż może na chwilę pomyśli i zastanawia się, co jeszcze można zrobić. Oczywiście można by tu zrobić wiele rzeczy, bo każdy ma swoją jakąś wizję na temat powstającego samochodu.
i jeden by założył takie koło, inny takie, jeden by zrobił niższe zawieszenie, inny wyższe, więc myślę, że o gustach tutaj nie można rozmawiać, ponieważ no, każdy ma jakąś swoją wizję. Moja wizja, dlaczego, bo nie dokończyliśmy, dlaczego taka kolorystyka, no, imponowały mi zawsze wyścigi serii DTM. To było zawsze dla mnie coś wyjątkowego i posiadanie takiego samochodu, który nie dość, że wygląda, ale technicznie też spełnia wszelkie normy, które wtedy były, czy specyfikacja bardziej. Robiło to na mnie zawsze ogromne wrażenie. Wyścigi serii DTM robiły na mnie zawsze kolosalne wrażenie i te czasy, kiedy to BMW E30 M3 wiodło prym na torach razem z Mercedesem 190, Tak Evo, niesamowite ciarki do dnia dzisiejszego, nawet kiedy się ogląda te materiały na YouTubie z VHS-ów poprzegrywane, które ten kolory wyblakłe. Oczywiście mieliśmy jeszcze Jägermeister, który był pomarańczowym samochodem, jednak kolorystycznie to mi się zawsze najbardziej podobało i marzyło mi się. Więc auto nie od samego początku wyglądało w ten sposób, ponieważ auto na początku, i dam Ci, Wojtek, kilka zdjęć, żebyś mógł wrzucić, bo już tylko zdjęcia pozostały. Auto było diamont Schwarz Metallic. To był kolor na tym samochodzie i tak na początku wyglądał. Jako seryjne BMW z zielonymi fotelami w kratę. Było ono bardzo ładne, z tą tapicerką czarną, która w nim była. Auto wyglądało naprawdę zjawiskowo, ale to nie było moje marzenie. Skończyliśmy na wnętrzu auta, na tapicerce, na fotelach, w tą taką kratę, które były dość popularne. To były te fotele kubełkowe, które rzeczywiście miały dobre trzymanie boczne, były całkiem wygodne. No byłem wtedy też byłem wtedy trochę mniejszy niż dzisiaj, jak to montowałem wszystko, więc wtedy były wygodne. No dzisiaj były mniej wygodne, chociaż te są jeszcze mniej wygodne. Przejdziemy do wnętrza, wszystko pokażemy. No. Tak, ze względu na swoją budowę, ale mają dobre trzymanie. I potem, jak skończyłem ten samochód, był pomalowany bardzo ładnie, był przygotowany, wyglądał super. Popatrzyłem na niego i stwierdziłem, że chcę mieć samochód DTM. I zaczęło się wszystko od nowa. Okay. Czyli rozebranie auta do gołej blachy i cała praca od początku. Gdzie jak o tym pomyślałem, to byłem chory, naprawdę, że to wszystko muszę robić raz jeszcze, no ale to było moje marzenie. To było moje marzenie, które naprawdę chciałem spełnić, mieć auto wyścigowe, mieć auto z tamtych lat, tak wyglądające, to by mi naprawdę imponowało. I tego rzeczywiście już bym nigdy nie zmienił. To auto też niestety nie jest, wygląda już w ten sposób, jak wygląda już jakiś czas, ale mało kto o tym wie, ponieważ to na samochód stoi schowany. Ja tym autem praktycznie nie wyjeżdżam, bo nie mam czasu. I tego auta, myślę, że to auto zna bardzo mało ludzi. To chyba tylko tacy moi najbliżsi znajomi wiedzą, że ten samochód w ogóle istnieje, ponieważ ja się nigdy z nim nie pokazywałem, nigdy nim nie jeździłem na żadne zloty, zjazdy. Byłem tylko raz na targach w Poznaniu i to było tyle. Więc myślę,
Myślę, że auto nie jest rozpoznawalne. Myślę, że podobne auta są i jakby popatrzeć na internecie, to na pewno jest kilka podobnych, jak to się mówi, projektów. To jak projekt? Tak, ale na pewno technicznie są troszkę inne. Dużo tych samochodów powstaje, tych BMW E30 w takich czy to driftu, czy do jakiegokolwiek innego sportu, lub po prostu do jeżdżenia po ulicy z silnikami różnymi od zwykłych seryjnych silników, które po prostu mają te auta ładnie wyglądać i niekoniecznie muszą być nie wiadomo jakie szybkie, jakie sprawne, ale dużo też jest takich silników, że są większe włożone w te samochody, jak 4-litrowy czy 4.4 V8. Mówimy o jednostkach BMW, nie mówię już tam o jakichś innych kombinacjach typu, które widziałem, jak silniki z Supry, czyli tam 2JZ, czy od Hondy S2000. Dwulitrowy. Byle nie fałtek. Tak, no tam fałtek był, ale to... Ostatnio słyszałem taką rozmowę, że taki wywiad, czy jak to nazwać, że ten fałtek przychodzi i odchodzi, jak jest potrzebny. Nie wiem gdzie, ale tak słyszałem. Coś się z narodem dzieje. Niedobrego. Ja postawiłem na ten mój silnik z tego mojego pierwszego BMW, na ten M50 B25. To miałem, posiadałem, poświęciłem cały samochód na to, żeby sobie zrobić E30. Czyli w sumie poszły 3 samochody. Jeden, który dał mi cały ten pakiet ospoilerowania, zderzaków i wszystkiego, czyli ten 320 IS, który był dość kiepskim samochodem, ale wszystkie części były w idealnym stanie, jeśli chodzi o te. Blacha była bardzo kiepska. Drugim samochodem był BMW E36, a trzeci to był ten, gdzie naprawdę ta karoseria była w pięknym stanie. I to był dlatego postanowiłem budować wszystko na tym, na tej budzie, na tej karoserii. Silnik potem został, najpierw trafił tutaj jako zwykły seryjny silnik przełożony z BMW E36. Potem, kiedy auto zostało rozebrane po raz kolejny do tego lakierowania, które jest na nim dzisiaj, postanowiłem też ten silnik rozwinąć technicznie. Zaczęliśmy mówić o silniku będąc z tyłu auta, więc przenieśliśmy się naprzód, żeby to miało większy sens. Więc zajmijmy się teraz tym przodem i tym silnikiem. Wojtek, pato. Tak się podnosi maska w prawdziwych samochodach, nie w tych nowych. Więc tak jak mówiliśmy, jest to układ napędowy z E36, czyli silnik M50 B25, wystarczająco razy już wspomniany. Tak jak mówiłem wcześniej, że kiedy plan był zmiany tego koloru, tego wizerunku auta, postanowiłem ten silnik zmodernizować może nawet nie na potrzeby, ale z samej chęci zrobienia tego, i został silnik rozebrany i do tego bloku M50 i głowicy M50 został założony dół, czyli układ korbowo-tłokowy z silnika M52 B28, czyli 2,8 litra, który zwiększa pojemność do 2,8 litra bez żadnego rozwiercania cylindrów, więc zyskujemy 300 cm3 więcej, no, za czym idzie trochę więcej mocy. Głowica została kompletnie zmodernizowana, kanały zostały poszerzone, rozwiercone i dolotowe, i wydechowe. Kolektor dolotowy, ten duży z silnika M50 o dużo większej przepustowości, zostały
Tak jak wspomniałem, kanały powiększone i wypolerowane, ale nie wypolerowane na lustro, ponieważ nie jest to najlepszy zabieg, ale są mocno powiększone. Układ przeniesienia napędu to skrzynia biegów pięciobiegowa też z silnika z samochodu BMW E36. To jest skrzynia Getraga, popularna w wielu modelach BMW, ale koło zamachowe zostało bardzo mocno odelżone, waży około 3 kg. Samo koło zamachowe, no i do tego oczywiście tarcza i docisk, łożysko. Zostało lekko, wybierak został lekko przebudowany, żeby był bliżej, ze względu na zmianę tego koła zamachowego na cieńsze i lżejsze, więc to sprzęgło jest troszeczkę bliżej niż było wcześniej, jak było oryginalnie dwumasowe koło zamachowe. Elektronika silnika została przeprogramowana do zmian technicznych w silniku. Odcięcie zapłonu zostało też przesunięte na 7200 lub na 7400 obrotów na minutę. Nie pamiętam teraz dokładnie. Sprawdzimy to przy jeździe. Układ wydechowy od początku do końca jest przeze mnie zrobiony. Może od początku do końca trochę jest przesadzone, ponieważ kolektor wydechowy jest Super Sprinta i tak zwane barany kończą się mniej więcej, zaraz Wam powiem, bo tu zaglądam, mniej więcej na tej wysokości. Są to długie barany, nie takie krótkie, jak to można tam kupić w niektórych chińskich zamiennikach. Są to dość długie barany i kończą się mniej więcej na tej wysokości i od tamtej części cały układ wydechowy jest przeze mnie budowany. Jest to podwójny układ wydechowy, czyli 3 cylindry z X-Pipe'em. Zaczyna się 3, 2 i tak do 1 do X-Pipe'a i z powrotem na dwie rury wydechowe i tak idą do samego końca na dwóch osobnych końcowych tłumikach. Nie ma wspólnego tłumika ten układ wydechowy, tylko dwa osobne, ostatnie, a cały układ jest przelotowy. Układ chłodzenia jest
z BMW E36 na dużej chłodnicy. I układ dolotowy powietrza jest też żaden to wielki wyczyn, ale przeze mnie zrobiony, odsunięty jak najdalej od silnika, żeby nie łapał ciepłego powietrza w żaden sposób, więc ta temperatura w dolocie jest dość niska rzeczywiście. Dodatkowo jest założony hebel, który jest do odcięcia prądu od akumulatora do silnika, czyli gdyby cokolwiek się tutaj zaczęło dziać, jakieś zwarcie w instalacji, odcina się, czy pożar w samochodzie, no odcina się zapłon, żeby nie generowało to żadnego zwarcia w instalacji. Nie jest on wymagany w takich autach seryjnych, aczkolwiek jest zakładany taki bezpiecznik czy wypadkowy. Tutaj wiadomo, że przy budowie samochodu własnymi rękoma, no na pewno można popełnić jakiś błąd. Ja na pewno te wszystkie rzeczy, które zrobiłem źle, eliminowałem na przestrzeni lat, bo na pewno było takich trochę, gdzie coś myślałem, że jest dobrze, a okazywało się podczas testów, że nie do końca, więc trzeba było to zmienić. Jak w każdej długiej relacji. Jak w każdej długiej relacji, dokładnie. Więc było to założone awaryjnie, no bo może coś się stanie, coś się przesunie, zewrze się kabel i było to założone z myślą o tym, żeby nie stracić samochodu, gdyby coś poszło nie tak. Pod maską to nic więcej, tak jak widać dla osób, które się znają, które chociaż trochę mają wspólnego z motoryzacją, widzą co to jest za silnik, jak jest założony układ chłodzenia, układ dolotowy, układ wydechowy, to tutaj będzie można wrzucić jakiś kadr z ujęcia, jak idzie ten kolektor wydechowy. Skrzynka z bezpiecznikami oryginalna z BMW E30, dołożone kilka przekaźników do tego silnika, który był zmieniony, rozpórka kielichów, żeby ta konstrukcja była trochę wytrzymalsza, bo dużo osób wie, że to auto jest mimo dawnych lat produkcji jest trochę miękki, więc było warto go wzmocnić, aczkolwiek jest klatka bezpieczeństwa w samochodzie, która też bardzo mocno spina tą karoserię i nie pozwala jej pracować w żaden sposób. Myślę, że teraz możemy przejść z powrotem do tyłu samochodu, bo zaczęliśmy od tyłu i przenieśliśmy się do przodu, a teraz możemy iść z powrotem do tyłu. Czasem trzeba się cofnąć. Tak, żeby iść do przodu. Tak jest. Tak jak mówiliśmy, o tyle. A więc w bagażniku. Pod maską widzieliśmy, w bagażniku mamy pompę paliwa razem z filtrem wysokiego ciśnienia o dużej wydajności. Ona jest większa niż tutaj jest potrzebna w tym samochodzie, no ale lepiej mieć zapas niż niedobór. Dlatego jest taki system założony. Myślę, że tutaj ta pompa spokojnie zasiliłaby jeszcze drugi, a może i trzeci taki silnik. Mówimy o mocy, ponieważ o niej nie wspomnieliśmy. Ta jednostka, jesteśmy z tyłu, a mówimy znowu o przodzie, no ale trudno, nie dopowiedziałem wtedy. Ten silnik po tych przeróbkach, które zostały wprowadzone, generuje około 250 koni mechanicznych. Myślę, że na dzisiejsze standardy takiego opowiadania i mówienia, no to nie jeden by się chwycił za głowę i powiedział: mój Boże, co to jest 250 koni, teraz auta mają po 1000, Focus RS ma Focus RS, ma więcej, dużo aut ma znacznie więcej koni niż ten samochód i myślę, że dla niektórych może być to żenujące, że jest taki projekt, jak to się mówi, powinien mieć 500, 600, 800, a ma 250 koni. No tyle ma. Jest to silnik wolno ssący, w żaden sposób niedoładowany. Postaram się później pokazać, jak można pojeździć z samochodem w miarę lekkim, tylko z 250 końmi mechanicznymi.
też jest faktem, że chyba wymontowałeś ten zestaw do szybkiego naprawy kół i kompresor z tyłu, bo dość pusto to wygląda, więc pewnie auto jest nieco lżejsze. Odrobinę. Auto rzeczywiście jest trochę lżejsze od seryjnego BMW E30. Ma zbiornik paliwa rzeczywiście. Marzył mi się z kwasówki, taki, żeby to wyglądało tutaj srebrne, żeby było na tym. Miał być taki, a został założony silnik z motorówki. Silnik. Zbiornik paliwa został założony z motorówki, 22-litrowy, więc na bardzo krótko starcza, ale naprawdę jest lekki i zdaje egzamin, dlatego może w późniejszym czasie założę ten wymarzony z kwasówki, wyłożony matami przeciwogniowymi i tak dalej. Nie jest to w ogóle potrzebne, ale na pewno by ładniej wyglądało niż ten zbiornik, który jest teraz. Przewody paliwowe są trochę grubsze, żeby jednak tego paliwa było dość. No tu widzę, że jest trytka zapasowa, jakby coś się popsuło, to można naprawić. Akumulator zwykły, żaden specjalny, nawet mógłby być trochę mniejszy, ale akurat taki, szczerze mówiąc, miałem, więc taki założyłem. Rzeczywiście został on przeniesiony z przodu do tyłu, ponieważ seryjnie w tym samochodzie w 2-litrowym silniku ten akumulator był z przodu. I został przeniesiony na tył ze względu na rozłożenie masy. No, dlatego ten też zbiornik został założony z tyłu. Ten seryjny już był taki w kiepskim stanie, dlatego zdecydowałem się na przeniesienie tego na tylną oś. Dlatego akumulator też trafił do tyłu. No i jak to w takich projektach, został spięty trytką, żeby się trzymał, ponieważ tyle rzeczy zostało zrobione i nie starczyło mi już chyba sił, żeby założyć po prostu zwykłą głupkowatą klamrę, więc jest spięty trytką. Trytytką, przepraszam. Albo trytką, zależy jakiej części Polski. No przepraszam, ta mała nie przytrzyma, tu jest taka specjalna, gruba założona, żeby to, a ta jest do przypięcia jakiegoś kabelka, jak będzie luźny, zabierzemy sobie do środka. Zapomniałbym o oryginalnym zestawie narzędzi, który rzeczywiście jest oryginalny, BMW, każdy kluczyk ma, trochę rdzy wylazło, przez to, że nie jest to zbyt często używane, ale niedużo. Kiedyś to robili auta, się nie psują, to nie trzeba robić. Nie? Tak. No dzisiaj takim zestawem narzędzi raczej nic byśmy i tak nie zrobili, bo obudowy są plastikowe, więc tymi żabkami można by je po prostu połamać. W każdym razie no mamy klucz 17, 19, 12, 13, 10, 8, żabki, śrubokręt krzyżakowo-płaski, który się przekłada i klucz do świecy. Brakuje mi tylko tego klucza do śrub, do kół, ale nie mam żadnych zabezpieczających, więc go po prostu tutaj nie ma. Nie jest potrzebny. Zresztą jak reszta narzędzi, to mój przeze mnie zbudowany samochód, więc nigdy się nie popsuje na pewno. W środku co znajdziemy? W środku nic już nie znajdziemy, bo niewiele zostało. Zostały elementy tapicerki, która i tak musiała zostać no trochę powiedzmy zniszczona ze względu na to, żeby zmieściła się klatka bezpieczeństwa, a zachować jednak tą konsolę oryginalną, więc musiała tu zostać powycinana. Reszta rzeczy, która była zbędna, no schowek jest zbędny w tym samochodzie, no, chodziło też o wagę, więc zostało to wszystko powyciągane, zostały powyciągane te maty, ten środek, ta wykładzina ciężka, ona była bardzo ciężka, więc została usunięta. Zostały założone fotele polskiej produkcji Bimarco. Jest to polska firma. Są to kubełki całkiem szerokie, że naprawdę no, jest mi trochę ciasno, ale mogę nadal jeździć tym samochodem. Jak są takie, no, większość z tych foteli jest znacznie mniejsza, węższa i jest mi naprawdę ciężko w tym siedzieć. A tutaj mam jeszcze powiedzmy jakiś tam komfort.
o ile to można nazwać komfortem, ale jakoś siedzę, więc jest to i co jest ciekawe, są to kubełki, ale z regulacją, na czym mi bardzo zależało, żeby miały regulację oparcia, czyli mogę te fotele przesuwać do przodu, do tyłu i regulować oparcie, co jest dość rzadko spotykane. No jest to na pewno też kwestia jakiegoś tam bezpieczeństwa, jeżeli one są sztywne, bo w takiej prawdziwej rajdówce one są sztywne, no ale jednak no, to auto no, nie jeździ w rajdach i nie jeździ na wyścigach, więc te fotele są całkiem w porządku. Kierownica to oryginalny Momo z tamtych lat, co prawda to jest jakaś wklejka, szczerze mówiąc beznadziejna, ale nie chciałem, żeby było dziury, bo miałem znaczek BMW, ale był pęknięty i włożyłem to kiepsko wygląda, powiem szczerze, nie podoba mi się, ale żeby nie było dziury, ale jest oryginalna kierownica Momo, całkiem dobrze się sprawuje, nie jest za mała, przy jakimś tam jeżdżeniu bokiem można całkiem szybko w miarę odkręcać w przeciwną stronę tą kierownicę. Założony jest... Auto jeździ bokiem też. Chyba częściej niż prosto. Pedały, jakby to nie brzmiało dziwnie. Nie wolno tak mówić. Nie wolno tak mówić. To jak mam mówić? Te trzy rzeczy są seryjne, nic tu nie zostało, nie jest tu boks założony, tylko zwykłe seryjne te urządzenia. Lewarek zmiany biegów to short shifter o bardzo krótkim skoku, tak więc chodzą biegi. Jest to bardzo ciasne, no nie jest to w takim aucie na co dzień, to by była totalna tragedia, szczerze mówiąc, naprawdę. W aucie na co dzień to by naprawdę źle się tym jeździło. Hamulec ręczny, jak tu mnie prowadzący poprawił, to nie jest żaden hamulec ręczny, tylko hydrołapa. Tak mówią na YouTube, więc chyba tak. Ale jest to hydrauliczny hamulec ręczny, no przydający się do jakichś tam rzeczywiście przejazdów bokiem, jak tam, żeby się ślizgnąć lekko, no to rzeczywiście ułatwia. Ze środka to co więcej, pasy sportowe, klatka bezpieczeństwa jest zbudowana przez firmę Schaeffler Crash Cages. Naprawdę świetna firma. Zrobili to kupę lat temu, ale jest to naprawdę bardzo profesjonalna robota. Klatka jest przykręcana i spawana. I oczywiście ma zastrzały do karoserii. Ona nie jest tak sobie po prostu włożona tu do środka, tylko ma przystrzelona jest do słupków, do dachu i do kielichów. Więc jest to naprawdę świetna robota tej firmy. W środku nie ma nic więcej do dodania, bo nic tu więcej po prostu nie ma w tym samochodzie. Długo by jeszcze można mówić, co w aucie jest, znajduje się, czego nie ma. Chociażby z czego jestem bardzo dumny, to oryginalne lampy, reflektory, Black Hella, które udało mi się kupić w Danii. Mam gdzieś jeszcze zdjęcie oryginalnego kartonu, jak te lampy są w środku razem z czarnymi koszami i oczywiście z krzyżami w reflektorze od świateł długich, więc nie są to jak często się robi. Oczywiście nie ma, ja to w 100% rozumiem, ponieważ gdybym tych tych reflektorów nie dostał, to zrobiłbym dokładnie to samo, czyli przerabiałbym, żeby tak fajnie wyglądały. Jednak udało mi się kupić oryginalne Black Helle, dlatego z nich jestem naprawdę też bardzo, bardzo dumny. Zapłaciłem za nie chyba wtedy, te 15-17 lat temu, chyba 1500 duńskich koron. Kupiłem je w takiej firmie Schmidman w Danii. Nie wiem, czy ta firma jeszcze istnieje, czy nie, ale było to w Kopenhadze.
i tam nabyłem terapię. No mówię, tak jak powiedziałem, można by jeszcze wiele rzeczy opisywać, co jest gdzie, czego nie ma, co bym chciał, żeby było. No jest to tak jak widzicie, samochód myślę, że zrobiony z dość dużą dokładnością, chociaż na pewno bym kilka rzeczy jeszcze albo kilkanaście, albo pewnie i kilkadziesiąt zrobił na nowo, trochę inaczej, ale sumując wszystko, jestem dość dumny z tego samochodu. Jeżeli tylko na koniec moglibyśmy zapytać Ciebie, bo pewnie też mogłoby to zainteresować oglądających i fanów motoryzacji, tych prawdziwych BMW, o jedną rzecz, którą najbardziej nie lubisz, albo najwięcej stresu Ci zrobiła przy tym aucie, i o jedną rzecz, która jest tak ważna i tak wspaniała, że przez to z tym autem się nie rozstajesz, to mógłbyś tak na szybko odpowiedzieć, czy to jest bardziej skomplikowana odpowiedź? Czy jest coś takiego, co się wybija, co tak od razu wiesz, po prostu jedna rzecz, której nie lubisz, nie lubię jej za to, ale kocham ją za to i dlatego zostaje. Kocham ją za wszystko. To jest świetne zakończenie, tym bardziej, że nawet nie potrzebujesz mówić o tym, co jest minusem, i często wystarczy o tym nie mówić. Nie ma po co. Patrzeć na pozytywy, a my dajemy Tylko. pozytyw na akumulatorze i Tylko plusy. dziękuję bardzo. Również.